Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Nowe spotkanie, nowa audycja na kanale Barwy Zdrowia. Janusz Dąbrowski. E, Dla tych, którzy po raz pierwszy może trafili na nasz kanał, informuję, że jest to kanał poświęcony przede wszystkim profilaktyce zdrowotnej, a więc wszelkie aspekty dotyczące naszego zachowania, naszego zdrowia, naszej sprawności są tutaj omawiane, a więc odżywianie, dożywianie, suplementacja polami magnetycznymi, takie coś istnieje, picie czystej wody o odpowiednich cechach. Dlaczego w ogóle czystą wodę powinniśmy pić zamiast tych wszystkich wód truskawkowych, jakichś innych i tak dalej, i tak dalej. Zajmujemy się tutaj również rozwojem duchowym, wszystkim tym, co służy po prostu nam, ludziom, dobrym układom, dobrym relacjom między wszystkimi i tak dalej, i tak dalej. Kochani, o czym dzisiaj? Aha, na początek, jak zwykle, prośba o subskrypcję, o lajkowanie, o pisanie komentarzy, o dzielenie się tymi moimi audycjami. Jeszcze nie wiecie, co dzisiaj będzie, chociaż zajawka jest, jak widzicie. Czy nauce w ogóle można wierzyć tak do końca? Więc dlatego proszę o wasze reakcje. I właśnie, czym się my zajmiemy dzisiaj? Tym odpowiedzią na pytanie, czy można nauce wierzyć tak do końca. Czy naukowcy, których często postrzegamy jako ludzi wielkich, posiadających ogromną wiedzę, ekspertów, gdzie media narzucają nam po prostu widzenie świata, ekspert, taki, siaki i tak dalej, czy ci ludzie są faktycznie ekspertami? Od razu zastrzeżenie. Nie chcę oczywiście wylewać dziecka z kąpielą. Chodzi o taką rzecz, że ktoś mi mógł zarzucić, że no tak, to co ty promujesz? Szarlatanerię może, wymysły nie wiadomo i tak dalej, średniowiecze. Nie. Słuchajcie, wielu z was wie, że jestem też autorem 21 książek, kilkuset artykułów, robię tutaj audycje i bazuję rzecz jasna na odkryciach naukowych. Nauczyłem się jednak jednej rzeczy, żeby bardzo uważnie przyglądać się temu, bo w przeszłości, wiele lat temu, potrafiłem też zejść na pewne manowce. Och, napisali, ktoś tam napisał w jakieś publikacje. Jejku, to musi być prawda, bo przecież to napisał człowiek z jakimiś tytułami i tak dalej, więc nie podlega dyskusji. Nauczyłem się później, że prawda często jest bardziej skomplikowana, że to niekoniecznie ten człowiek, który ma tytuły naukowe, który jawi się nam jako półbóg, że musi mieć rację, a więc trzeba po prostu weryfikować wiedzę. Druga sprawa, wielu z nas czerpie tę ogromną wiedzę z internetu. W internecie jest masa informacji, ale internet, trzeba pamiętać, to jest takie, jak wiecie, wysypisko śmieci, gdzie jest masa różnych odpadków, a między tymi odpadkami można znajdować naprawdę perełki. Czasami ktoś wyrzuca w kosmetyczce zgromadzonych swoje kosztowności. Oczywiście trochę jest to przesada z mojej strony w tej chwili, kochani, ale co mam na myśli? Że po prostu trzeba weryfikować. Trzeba naprawdę mieć pewną taką z dozą ostrożności traktować wszelkiego rodzaju nowości, które się pojawiają. I teraz, zanim przejdziemy do meritum, znowu się posłużę artykułem z Guardiana między innymi na temat oszustw naukowych, a tego jak się poszpera w internecie, to materiały można znaleźć. Chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że moim celem tej audycji nie jest absolutnie dezawuacja nauki, no bzdura na kółkach. Gdyby ktoś z takich no, nieprzyjaznych ludzi, do których trafi ta audycja, pomyślał, jeszcze raz powtarzam, bazuje na nauce, na odkryciach naukowych. Moje książki nie powstałyby, gdyby nie odkrycia naukowe. To jest zupełnie zrozumiałe. Moja wiedza nie jest moją wiedzą. Ja tę wiedzę otrzymałem. Wy teraz to też otrzymujecie i niejednokrotnie mówię tym wam oglądającym nieraz podczas moich wykładów, prelekcji, które robię po prostu w Polsce,
że mówi, ale posłuchajcie, przedstawiam wam informację, natomiast namawiam was, żebyście się nie stali moimi niewolnikami. Niewolnikami tak zwanego autorytetu, bo też nieraz jestem przedstawiony, autorytet, ekspert i tak dalej. Bardzo nie lubię tych dwóch słów. Uważam, że ludzie powinni być wolni i dlatego trzeba weryfikować. I namawiam, mówię, sprawdzajcie, szukajcie zaprzeczeń, szukajcie potwierdzeń ewentualnie i pamiętajcie o jednej rzeczy, że zawsze to praktyka mówi, sprawdza teorią, bo teorię każdy z nas może różne mieć. Może filozofię różne, powiedzmy, opracowywać, a dopiero praktyka sprawdza. Czyli, jak mówi Biblia, po owocach poznacie ich. A więc ja niejednokrotnie mówię, pokażcie mi swoje owoce. Pokażcie mi swoje owoce. I teraz, jakie owoce dzisiaj się nam pokazuje? Jak się nam pierze mózgi? Jak zwykle takim najlepszym przykładem to jest ta cała hucpa sprzed kilku lat, kiedy się pojawił, tu będę mówił pewnym slangiem, metaforycznie, ze zrozumiałych względów, domyślacie się o co chodzi. Ciągle jest cenzura, ciągle jest cenzura. A więc pojawił się taki, wiecie, takie coś w koronie, taki władca, celebrytą zwany. I co? I nagle w mediach, N wielkie w środku, pojawili się celebryci, eksperci, utytułowani, którzy wmawiali, że wszystko to jest przebadane, bardzo dokładnie, w laboratoriach, bezpieczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później oni zniknęli na pewien czas, a teraz znowu łby podnoszą. Ci bardzo znani, utytułowani, którzy byli w różnych redakcjach telewizji, w prasie i tak dalej, i tak dalej. Znowu, jeden z nich awansował bardzo mocno na głównego inspektora sanitarnego kraju i tak dalej. I co chcę przez to powiedzieć, że naprawdę, żebyśmy się nie dali złapać w pułapki tak zwanej naukawości, jest naukowość i naukawość. Znowu wielkie A w środku. Naukawość. Bo mam różnych takich adwersarzy. Co ty człowieku pieprzysz? Są badania naukowe. Jakie badania? Przez kogo zlecone? W jakim celu? Z jaką tezą przewodnią wykonane były te badania? Albo w moją stronę. A czy ma pan badania naukowe? Jakie? Na przykład jeżeli chodzi o suplementy, o kurację, którą propaguję, taką kurację wspomagającą organizm, bo tu nie ma mowy o żadnym leczeniu. Jakie? Mamy, nie tylko ja się tym zajmuję w Polsce, są tysiące ludzi, którzy już skorzystali z tego, inni zaczęli propagować również i po owocach poznacie ich. My czasami możemy nie wiedzieć nawet, jak coś działa, ale to działa. Sprawa załatwiona. A więc namnożyło się nam różnych po prostu fałszywych ekspertów, kupionych bardzo często. Wiecie doskonale, o czym mówię. Ja bym tylko chciał sięgnąć na chwilkę tylko słuchajcie, do historii. Do historii, na przykład z okresu II wojny światowej, tylko wycineczek i jakichś innych rzeczy. Jest tak zwany zespół Aspergera? Jest. Wiecie o tym. To jest choroba neurodegeneracyjna pewna i tak dalej. Kim był Hans Asperger? Dzisiaj się używa tego pojęcia choroba Aspergera, zespół Aspergera i tak dalej. To był austriacki lekarz. Lekarz, który badał dzieci z problemami tego typu i uczestniczył w selekcji tych dzieci. Dzisiaj wzięliśmy jego badania. Kim był w związku z tym? Dalej. Austriacki noblista Julius Wagner-Jaurek. Noblista dziedziny psychiatrii.
Pod koniec swojego życia zapisał się do NSDAP. Miał ogromne zasługi w eutanazji tych niepełnosprawnych umysłowo. Irmfried Eberl, zbrodniarz wojenny, pierwszy komendant obozu w Treblince, wykształcenie medyczne, SS Untersturmführer. Dalej, profesor psychiatrii, SS-man Werner Heide, dr Hermann Paul Nietzsche. W wyniku ich działań 70 000 ludzi upośledzonych zamordowano w III Rzeszy. Już o doktorze Mengele i wielu innych, którzy pracowali w obozach, już nie wspomnę, którzy dokonywali makabrycznych doświadczeń na więźniach. Ale jeszcze inne historie. Weźmy teraz, bo to III Rzesza, dobra. W Japonii mógłbym mówić o sprawach japońskich, o doktorze, o generale doktorze Ishii, szef jednostki 731 w Mandżurii, który dokonywał makabrycznych razem ze swoim zespołem doświadczeń na więźniach z zakażaniem wąglikiem, tyfusem, dżumą itd., itd. Później zarażone myszy, szczury, wszy, pchły zrzucano na tereny zajmowane przez Chińczyków, na całe, zresztą Japończycy zbrodnie, o których się mało do tej pory wie, były makabryczne w Chinach. I nie tylko w Chinach. Ale teraz sięgniemy jeszcze po coś innego. Nie wiem, czy słyszeliście o tak zwanej lobotomii. Lobotomia, pierwszy zastosował ją portugalski lekarz Antonio Egas Moniz. To był taki zabieg chirurgiczny polegający na przecięciu płatów czołowych, połączeń kory po prostu przedczołowej. Po co to robiono? A po prostu w ten sposób okazało się, że jeżeli byli ludzie, którzy mają depresję, jakieś upośledzenie, no, powiedzmy, jakieś upośledzenia psychiczne, dalej, homoseksualiści i tak dalej, próbowano ich leczyć poprzez przecięcie tych płatów czołowych. Przedstawicielem takim okrzyczanym po wojnie, po II wojnie w latach mniej więcej 50., jeszcze chyba początek lat 60., tu się mogę mylić, był amerykański lekarz Walter J. Freeman, który dokonywał takich operacji szpikulcami do rodu, poważnie. Kochani, nie wiem, czy gdzieś tutaj mam moją książkę, o nowotworach mam. O, tutaj, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. I ja tej historii opisuję. Zaraz powiem dlaczego. W jednym z rozdziałów. Opisuję ją po to, żeby pokazać, jak jesteśmy oszukiwani. Walter Freeman i Antonio Egas Moniz byli okrzyczani jako cudotwórcy dosłownie. Wspaniali lekarze. Wspaniali naukowcy. Między innymi ten Walter Freeman zamordował Rosemary Kennedy, siostrę Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Ona była nadpobudliwa, o ile wiem, seksualnie. Dla rodziny przynosiła wstyd, więc rodzina po prostu szukała rozwiązania, ratunku. No więc została poddana lobotomii. Zamordowana została. A jak to inaczej nazwać? Nie została, to nie było morderstwo? Medyczne morderstwo. Tysiące ludzi w ten sposób, słuchajcie, kochani, zamordowano. I teraz dzisiaj nam się wciska pewne rzeczy, że to przecież nauka, przebadano, to, tamto, bierzcie cudowne eliksiry. Naprawdę? Jest to skuteczne, przebadane. Ponad 200 000, ponadwymiarowych zgonów w Polsce. Wiecie, o jakim okresie mówię, o okresie tej hucpy. I nadal ludzie umierają. Tylko w publikatorach, w mediach pojawiają się nagle zmarła zasłużona policjantka, zasłużony policjant, masę żołnierzy poumierało. Tylko o tym się kompletnie nie mówi. O takich przeciętnych ludziach nieznanych kompletnie się nie mówi. To są ciągłe tragedie w rodzinach. Nagle
zawał, udar, jakieś inne historie. Tak zwana naglica, zmarł nagle. 42-latek, 50-parolatek, zmarł nagle. To jest wszystko przebadane, bezpieczne. W laboratorium absolutnie było i tak dalej, i tak dalej. Mamy okres grypowy, więc znowu namawianie nas do czegoś. Wiecie do czego? Bo to jest jedyna ochrona przed grypą. No ale zaraz. Dzisiaj mamy taki szczep grypy, wirusa, a szczepionki jakie są? Działające na ten szczep? A, leżą w magazynie te zapasy na poprzedni wysyp, że tak powiem. Trzeba je w jakiś sposób zutylizować, spieniężyć. No well. A, pani Iwonie, którą serdecznie pozdrawiam. Znowu ta audycja na pewno będzie trudna w odbiorze. Pewnie pani Iwonka, i dziękuję pani Iwolo za pani aktywność, ale wszystkim wam dziękuję bardzo za aktywność. Najwyżej napiszę dziękuję, może już nie napiszę, ale nie oglądam, bo faktycznie ciśnienie się podnosi. Ale posłuchajcie, my musimy wiedzieć, bo dobra wiadomość jest taka, jeżeli ma się wiedzę, to można coś z tą wiedzą robić. Przede wszystkim nie ufać, nie wierzyć, sprawdzać i szukać własnych rozwiązań. Po to to jest. A więc to jest dobra wiadomość. Lepiej wiedzieć niż nic nie wiedzieć. Chyba że ktoś chce być szczęśliwy, a kto jest zwykle szczęśliwy? Albo wariaci, albo ci, którzy nie mają żadnej wiedzy, kompletnie są odcięci. I wówczas oni są szczęśliwi. To jest prawda. I teraz, kochani, a więc namieszało nam się tutaj różnych rzeczy. Mamy pandemię, prawdziwą pandemię nowotworów. Co roku zachorowuje w tej chwili około 200 000 ludzi w Polsce, 100 000 umiera. 10 lat to było mniej. Prognozy, wszelkie obliczenia mówią, że z mniej więcej 2035 rok, czyli za 10 lat, będzie 300 000 zachorowań na nowotwory rocznie i 150 000 ludzi będzie umierać. I ma się jedyne fantastyczne rozwiązanie. Wiadomo, o co chodzi. 3 rodzaje, wytnij, otruj, spal. W tym otrój to są też 3 rozwiązania. Biała, żółta i czerwona chemia, tak zwany Red Devil. I to jest kapitalne. Pana Jurka Jerzego Ziębę mało nie odsądzili od czci i od wiary, kiedy napisał, że po prostu chorym wlewa się po prostu iperyt albo jakiś tam inny cyklon B do naczyń krwionośnych. Nie wiem za ile lat, za 20, za 30, za 50, jeżeli będzie ludzkość istniała, to w tym czasie będzie pisane to w podręczniku, będzie do takiej oceny, że to był okres potwornego barbarzyństwa. Takie leczenie, takie leczenie. Też o tym piszę w tej mojej książce, w jaki sposób wlewa się, w jaki sposób operatorzy wlewający te cudowne eliksiry są zabezpieczani. Specjalne grube rękawice, maski i tak dalej, żeby nie daj Boże im coś nie zaszkodziło. Ale to już mniejsze. I teraz, kochani, a więc mamy problem, mamy zadanie do rozwiązania. To były te złe wiadomości. Trochę jeszcze będzie, ale po co? Po to, kochani, żebyśmy naprawdę wiedzieli, żebyśmy niekoniecznie ufali, żebyśmy wiedzieli, jakie są mechanizmy oszustw, bo to są wszystko oszustwa. Mamy skorumpowany do cna system, który ma się nami opiekować. Skorumpowany przez władzę, przez państwo. Przypomnijcie sobie ten okres sprzed kilku lat. Jak to było? Szpitale, puste często. Personel zarabiający krocie. Mam znajomą, mieszkałem kiedyś w Ząbkach koło Warszawy. Miałem znajomą, która się zajmowała ubezpieczeniami. Rozmawiałem kiedyś z nią i ona mówi: panie Januszu, mam tutaj znajomą, znaczy znajoma, no po prostu pewna pielęgniarka, która był ubezpieczała auto, jeździła Rzęchem za 4 czy za 5 tysięcy. Po pół roku już jeździła, kupiła nowe auto, chyba za 70 000.
Nie wiem, czy to była prawda, czy też nie. Nie sprawdziłem organoleptycznie, ale nie miałem powodu jej nie ufać. Ja myślę, że wiele takich przykładów wy znacie i moglibyście bardzo dużo na ten temat powiedzieć. Co się stało? I to były bardzo wysokie płatności płacone z garnuszka państwa. Celowo skorumpowano to społeczeństwo. Moglibyście dużo przypadków powiedzieć o śmierciach, bo śmierć była z innego powodu, ale napisano tyle i tyle. Podobno, nie wiem, tak słyszałem, że rodziny nawet dostawały specjalne pieniądze za to, żeby tylko się zgodziły napisać, z jakiego powodu tego prawidłowego według władz tych namawiaczy ktoś tam po prostu odszedł i tak dalej. Ale teraz, kochani, poczekajcie, udostępnię ekran, żeby przejść tutaj do pewnej publikacji. Już udostępniam i teraz posłuchajcie. Więc mam artykuł. Oczywiście, jak zwykle, link do oryginału tego artykułu i do tłumaczenia będzie oczywiście umieszczony w opisie mojej tej audycji. A więc The Guardian i tak dalej, ale przechodzimy, a więc jest to oryginał, zobaczcie, żeby tutaj nie było jakichś nieporozumień. I teraz przechodzimy do translacji i sobie poczytamy troszeczkę. Oszustw naukowych jest o wiele więcej niż ktokolwiek chce przyznać. Pomimo niedawnych skandali, przepraszam bardzo, jeszcze posłuchajcie, zwiększę czcionkę, żeby dla was było to łatwiej do czytania. Pomimo niedawnych skandali związanych z nierzetelnością naukową i błędami, świat akademicki nadal wydaje się zdeterminowany, by przymykać oczy. Zwróćcie uwagę, że to jest artykuł z 9 sierpnia 2023 roku, nie tak dawno, tak prawdę mówiąc, niecałe 2 latka. To nie jest jakiś starocie. I tutaj przy okazji zdjęcie, bardzo ciekawe, przeczytam. Marc Tessier-Lavigne, prezydent Stanford, ogłosił w lipcu, że zrezygnuje po tym, jak niezależna kontrola oczyściła go z zarzutów nierzetelności badawczej, ale znalazła wady w innych pracach autorstwa jego laboratorium. Dobra. Nieuczciwość naukowa ostatnio cieszy się pewnym zainteresowaniem. Prezydent Stanford, Marc Tessier-Lavigne, zrezygnował w zeszłym miesiącu po tym, jak seria dochodzeń ujawniła poważne problemy w jego badaniach. Niezależna kontrola pracy Tessier-Lavigne'a nie znalazła dowodów na to, że sam fałszował dane, ale doszła do wniosku, że jego badania nie spełniały standardów naukowego rygoru i procesu i że nie skorygował rekordu przy wielu okazjach, znaczy nie skorygował zapisów. To jest problemy z translacją. W czerwcu ujawniono, że Francesca Gino, naukowiec Harvard Business School, została oskarżona o fałszowanie badań na temat, uwaga, uczciwości. Oczywiście nieuczciwość naukowa nie zdarza się tylko na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Harvarda. Spośród prawie 5500 wycofań, które skatalogowaliśmy w 2022 roku i tysięcy przypadków, o których informowaliśmy od czasu uruchomienia naszej witryny Retraction Watch w 2010 roku, zdecydowana większość dotyczy badaczy z instytucji, które nie mają nad przybliżeniu takich korzeni jak Uniwersytet Stanforda i Uniwersytet Harvarda. Liczba wycofań artykułów naukowych każdego roku stanowi około 0,1% artykułów opublikowanych w danym roku. Innymi słowy, 1 na 1000. Jednakże liczba ta znacznie wzrosła z około 40 wycofań w 2000 roku, znacznie przewyższając wzrost rocznej objętości artykułów opublikowanych. W ostatnich latach liczba wycofań prac gwałtownie wzrosła z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, śledztwa, w dużej mierze prowadzone przez wolontariuszy, ochotników, którzy przeszukują literaturę naukową w poszukiwaniu nieprawidłowości, a po drugie, spóźnione,
uznani przez głównych wydawców, że ich modele biznesowe uczyniły podatnymi twórców artykułów, naukowców, podatnymi na ataki fabryk papieru, fabryki papieru, pisanina, 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 dla samej pisaniny. Naukowych procederów, które sprzedają wszystko. Od autorstwa po całe rękopisy, a nawet badaczy, którzy muszą publikować, aby nie zginąć. A, jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, odbiegam od tego artykułu, to jest taki, że przecież można kupić w Polsce również prace licencjackie, prace magisterskie. Ktoś napisze dzisiaj AI, czyli sztuczna inteligencja bardzo w tym będzie pomocna. Sprawa załatwiona. Nie musi nikt znać, mieć wiedzy, zamawiamy człowieka, płacimy mu i mamy pracę naukową. Jeszcze jest problem, jak ją później obronić, ale na to są te sposoby. Fabryki papieru, naukowe warsztaty krawieckie niejako sprzedają wszystko, od autorstwa po całe manuskrypty. Od tych badaczy wymaga się czasami w drastycznych słowach publikowania prac, aby zdobyć, aby oni mogli zdobyć, bo tutaj troszeczkę niedokładne jest to tłumaczenie, aby ci ludzie, ci badacze mogli zdobyć i utrzymać pracę lub awansować. Rządy niektórych krajów oferowały nawet premie pieniężne za publikowanie w określonych czasopismach. Czy zatem dziwi fakt, że niektórzy naukowcy oszukują? No i znowu odniesienie, kochani, do tej chucpy sprzed kilku lat. Mówi wam to coś z pewnością, zgadza się? I nie są to tylko kwestie akademickie, zwłaszcza jeśli chodzi o badania medyczne. Fałszerstwo szkodzi prawdziwym ludziom. Weźmy przykład Joachima Bolta, niemieckiego anestezjologa, który ze 186 odwołaniami znajduje się teraz na szczycie listy Retraction Watch. To jest lider naukowców z największą liczbą wycofanych prac. Niemiecki anestezjolog, czyli człowiek, który uczestniczy w operacjach. Specjalista w dziedzinie medycyny intensywnej. Bolt badał substytut krwi stosowany w szpitalach w całej Europie. Jego wyniki opublikowane w latach 1999-2009 i szeroko cytowane, czyli 20 praktycznie lat, sugerowały, że produkt stosowany w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia krwi i dostarczania tlenu do komórek, że ten produkt ratował życie. Po ujawnieniu jego oszustwa i ponownej analizie wszystkich dostępnych danych przez badaczy, którzy pominęli wyniki Bolta, okazało się, że jest odwrotnie. Substytut był związany ze znacznym wzrostem ryzyka śmiertelności i ostrego uszkodzenia nerek. Prawda jest jednak taka, że liczba wycofań w 2022 roku 5500 jest niemal na pewno ogromnym niedoszacowaniem tego, ile jest przypadków niewłaściwego postępowania i oszustw. Szacujemy, że co roku powinno mieć miejsce co najmniej 100 000 wycofań, czyli 20 razy więcej. Niektórzy naukowcy i dziennikarze naukowi uważają, że liczba ta powinna być jeszcze wyższa. Oczywiście nie każde wycofanie jest wynikiem niewłaściwego postępowania. Około 1 na 5 dotyczy przypadków uczciwego błędu. No bo błądzenie errarum humanum est, można się owszem pomylić. Stopień, w jakim naukowcy walczą z zarzutami oszustwa, jest jednym z powodów, dla których wskaźnik wycofywania informacji jest niższy niż powinien być. Każą i teraz, a co się dzieje w Polsce? Słyszeliście o sygnalistach ukaranych, tych ludziach, którzy donosili, że ktoś popełnił plagiat, że ktoś popełnił oszustwo i tak dalej. Nie został ukarany autor tego oszustwa, tylko ten, który ewentualnie zwrócił na to uwagę. A więc karzą podwładnych sygnalistów, czasami obwiniając ich o występki, pozywają krytyków. Chociaż rzadko wygrywają w sądzie, groźba takich pozwów i koszty obrony przed nimi wywierają mrożący wpływ na tych, którzy się zgłoszą. W jednym szczególnie makabrycznym i tragicznym przypadku w 2006 roku pewien bangladeski naukowiec został zamordowany przez sygnalistę. Naukowca powieszono 17 lat później.
Posłuchajcie, nie, tutaj chyba nastąpił błąd w translacji, że pewien bangladeski naukowiec zamordował sygnalistę i tego naukowca powieszono 17 lat później. Czasopisma i wydawcy znajdują sposoby na ignorowanie krytyki tego, co opublikowali, pozostawiając wadliwe prace bez oznaczenia. Czasopisma i wydawcy również nie wywiązują się ze swojej części obowiązków, znajdując sposoby na ignorowanie krytyki tego, co publikowali, pozostawiając fatalnie wadliwe prace bez oflagowania, bez flagi, bez zaznaczenia, że to jest fałszywa praca. Pozwalają lisom pilnować kurnika, ograniczając krytyków do krótkich listów do redaktora, które muszą zostać zatwierdzone przez autorów krytykowanej pracy. Innym razem opóźniają poprawki i odwołania o lata lub w ogóle się do nich nie odnoszą. Niektóre z prac Bolta, tego anestezjologa, zostały wycofane dopiero w tym roku, czyli w 23. Ponad dekadę po tym, jak jego oszustwo stało się niepodważalne. Czasopisma są niezmiennie bardziej zainteresowane ochroną swojej reputacji i reputacji swoich autorów niż poprawianiem zapisu. Właśnie tutaj, kochani, na temat reputacji. Który z tych celebryckich ekspertów przyzna się, że się pomylił? Który zacznie się bić we własne piersi? Tak, pomyliłem się, popełniłem błąd. Nikt. Natomiast cierpią lekarze uczciwi, którym jest odbierane prawo wykonywania zawodów, w tym przypadku zawodu lekarskiego, przez sędziów z grona. No więc, jeżeli mamy profesora przykładowo Frydrychowskiego, który spalił swoje uprawnienia do wykonywania zawodu lekarskiego, spalił, bo nie mógł znieść tego łotrostwa, tego draństwa, to paru cymbałów bez odpowiedniego wykształcenia będą go sądzić. Dla przykładu, nie wiem, kto go tam próbował sądzić, ale były takie przypadki. Stomatolog, pediatra, oni sądzą specjalistę. Uczciwego oczywiście. Dalej. Po dowodach i zeznaniach Retraction Watch Komisja do Spraw Nauki, Innowacji i Technologii Brytyjskiej z Bigmin była na tyle zaniepokojona, że w raporcie z początku tego roku stwierdziła, że korekty i wycofania nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące. Uniwersytety nie mają motywacji, aby wywlekać swoje brudy, ale w zdecydowanej większości przypadków pozostawia się im dochodzenie w ich sprawie. W istocie takie jest prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, gdzie naukowcy i uniwersytety robią co w ich mocy, by stopniowo osłabiać władzę Biura do Spraw Integralności Badań Naukowych rządu USA, które nadzoruje, ale nie przeprowadza dochodzenia w sprawie zarzutów o niewłaściwe postępowanie finansowanych ze środków federalnych badaniach. A w Polsce to jak to się odbywa? Byle kasę wyrwać. Byle był temat, badamy i na to bierzemy pieniądze, na to bierzemy granty. Prawnicy uniwersyteccy mówią tym, którzy wiedzą, by nic nie mówili, co jest formą akademickiej omerty. Zmowa milczenia, która pozwala oszustom prześlizgnąć się przez wiele szczelin. Sprawa Stanford, jak opisał Theo Baker, student, dziennikarz, który ją ujawnił, jest uosobieniem wszystkich tych czynników. Pomimo oznaczenia na stronie PubPeer od 2014 roku, że artykuły są po prostu błędne, są oszukane, problemy w artykułach Tessier Lavigne pozostałyby praktycznie nieznane i mogłyby nigdy nie zostać poprawione, gdyby nie dochodzenie Bakera. Jednym z głównych powodów, dla których naukowcy odczuwają presję, by iść na skróty lub fałszować dane, jest fakt, że stawki finansowania są tak niskie. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia zatwierdziły w zeszłym roku około 20% wniosków o nowe granty. To znaczny wzrost w porównaniu z ostatnimi laty.
No więc w związku z tym, jeżeli tylko 20 wniosków, 20% wniosków się przyznaje granty, to trzeba coś takiego niesamowitego wymyśleć, żeby koniecznie nam dano ten grant, żeby miał po prostu cash na badania. Finansowanie, wykrywanie i karanie oszustw powinno stanowić rozsądną część wydawanych dolarów, zamiast zaledwie milionów w morzu, dziesiątek miliardów. Dopóki jednak publikowanie artykułów nie zostanie oddzielone od zarabiania funduszy i możliwość zatrudniania, trudno sobie będzie wyobrazić, jak wiele się zmieni. Tu akurat jest informacja o autorach, Iwan Orański, Adam Markus i tak dalej, to sobie po prostu doczytacie. Zatrzymuję to udostępnienie i kochani, jeszcze tylko jednak wrzutka mała. E, Jeszcze inny artykuł, tutaj akurat to zamknę, ale jest jeszcze jeden, nie będę tego już odczytywał, wiecie o co chodzi, ale link do tego drugiego artykułu też zamieszczę, żebyście się mogli zapoznać o naukowych kłamstwach, więc to oryginał, o widzicie tutaj ślepa sprawiedliwość, a tutaj jest, słuchajcie, tłumaczenie i oszałamiająca liczba ofiar kłamstw naukowych. Oszustwo naukowe zabija ludzi, czy powinno być nielegalne. I teraz zwróćcie uwagę, że to jest, momencik powiększę czcionkę, żeby też wam było wyraźnie widać, dało się łatwo czytać. To jest 26 sierpnia 2024 rok. Upłynęło pół roku zaledwie od opublikowania, tak mniej więcej. I teraz, a może jednak troszeczkę przeczytam, może nie będzie to zbyt. O, godzinę już jest chyba, więc zaraz będzie koniec, będziemy kończyć. Prawdopodobnie nie słyszeliście o kardiologu Donie Poldermansie, ale eksperci badający przypadki nierzetelności naukowej uważają, że z jego powodu mogły umrzeć tysiące ludzi. Wszystko, zatrzymuję udostępnienie, bo ta audycja będzie piekielnie długa. Kończymy, kochani. Sygnalizuję sprawę. Bądźcie mądrzy, bądźcie roztropni, bądźcie rozsądni, bo od, tego od nas wymaga dzisiejszy świat, dzisiejsze okoliczności. I to jest wszystko. Kochani, jeżeli... Aha, wracam do początku audycji oczywiście. Wiecie o co chodzi, jak jesteśmy oszukiwani, bezczelnie oszukiwani. Hydry podnoszą znowu głowy. Jeszcze nie zostały im odcięte te łby, więc dalej jesteśmy oszukiwani. I dalej wielu ludzi będzie cierpieć. Ale bądźmy, mówię, mądrzy. To jest ten plus, to jest ta dobra wiadomość, że możemy się bronić. Wszystkiego najlepszego wam życzę, kochani. Jeżeli audycja, uważacie, spodobała wam się, wniosła nowe informacje, nowe wartości do waszego życia, proszę o subskrypcję, o lajki, o komentarze, o dzielenie się tą wiedzą. Wszystkiego najlepszego. Papatki.